Ten film dedykuję moim znajomym i przyjaciołom, którzy mówią mi czasem, a jeszcze częściej myślą: ale ty jesteś burżuj, mieszkasz sobie w zimie w Hiszpanii, a my w tej Polsce mierzymy się z tym śniegiem i z tym wszystkim, co nas tam czeka. Otóż, moi drodzy, mnie po prostu nie stać na to, żeby zimy spędzać w Polsce. Zimy w Polsce są niesamowicie drogie i zdecydowanie lepiej żyje się w Hiszpanii, tylko trzeba sobie to wszystko przemyśleć, uzmysłowić i działać zgodnie z słusznymi wnioskami, które po takiej analizie się podejmie. I ja tutaj teraz dla Was przeprowadzę taką krótką analizę życia w Polsce versus życia w Hiszpanii i zobaczycie sobie, czy to jest dla Was, bo być może się okaże, że nie, Hiszpania jest dla Was nieosiągalna, natomiast może się okazać, że kurde, chłop ma rację. Po co ja mam siedzieć w tym śniegu i w tym syfie w Polsce, jak... w syfie. Mam na myśli smog. Ja przykładowo jestem biegaczem i od połowy listopada ja praktycznie w ogóle nie mogłem biegać w Polsce, bo poziom smogu był tak wysoki, że ja nie mogłem po prostu tym oddychać. No, bez sensu jest wyjść na godzinę biegu, kiedy intensywnie się bardzo oddycha i po prostu przez godzinę ładować się smogiem. Kontrproduktywne, więc po prostu niemożność biegania też była dla mnie mocnym argumentem dla tego, żeby przeprowadzić się do Hiszpanii. Kiedy to mówię, jest 15 stycznia, jest jakieś 18 stopni, w słońcu jest naprawdę gorąco, jest to zupełnie zwyczajna pogoda, czyli delikatne zachmurzenie, słońce, opady deszczu były raz, odkąd tu byłem, ale ja wybrałem sobie miejsce dosyć pustynne, bo jeżeli mówimy o Hiszpanii, to jest bardzo ważne założenie na początek. Jeżeli mówimy o Hiszpanii, no to są 3 Hiszpanie. Jest Hiszpania dużych miast i tej Hiszpanii w ogóle Wam nie polecam. Hiszpania dużych miast jest generalnie brudna, jest pełno imigrantów, jest tłoczno, jest drogo, jest hałaśliwie. Zupełnie mi to nie pasuje i tego Wam nie polecam, chyba że lubicie takie klimaty, no to no problem. Ale na końcu Wam jeszcze podam taką anegdotę, jeżeli chodzi o duże miasta. Druga Hiszpania to jest Hiszpania turystyczna. I to jest Hiszpania nad brzegiem morza przede wszystkim i niektóre tereny w środku kraju przy większych atrakcjach turystycznych. Ta Hiszpania ma drogie nieruchomości, natomiast poza sezonem jest stosunkowo tania do życia i jest warta rozważenia na tymczasowy pobyt, ponieważ jest to miejsce bardzo przyjemne, no bo turystyczna Hiszpania jest przepiękna. W lecie, jak dla mnie, jest nie do życia, ale poza latem, dlaczego nie? Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, a teraz pokażę Wam takiego ładnego ptaszka, który przyleciał do mnie. Ja właśnie teraz znajduję się w takiej turystycznej części Hiszpanii, oczywiście na wybrzeżu. No i jest trzecia Hiszpania, Hiszpania śródlądowa. 30 km od brzegu morza się zaczyna już i ciągnie się przez setki kilometrów, bo Hiszpania jest prawie 2 razy większa od Polski. Ta Hiszpania śródlądowa dla mnie osobiście jest najwspanialsza, ponieważ jest pusta, jest bezludna bardzo często, ludzie są bardzo sympatyczni, nie traktują turysty, czy jak oni to mówią, extranjero, czyli kogoś z zagranicy, jako woreczka z pieniędzmi, tylko jako jakąś ciekawostkę. Bardzo chętni są do rozmowy. Jeżeli zna się trochę hiszpański, to oni są też zauroczeni tym, że ktoś poświęcił czas na to, żeby nauczyć się hiszpańskiego. W ogóle oni uważają, że hiszpański jest trudny. Nie wiedzą, co to jest polski, nie? Więc to jest w ogóle śmieszne. Więc hiszpańskiego jest naprawdę bardzo łatwo się nauczyć i oni, ci lokalsi mieszkający w głębi Hiszpanii są naprawdę zachwyceni, kiedy umie się po hiszpańsku. Na ten temat też Wam powiem anegdotę pod koniec filmu, czyli już 2 anegdoty. Jedna o dużych miastach, druga o interiorze i mówieniu po hiszpańsku. Wreszcie przejdźmy do meritum. Porównajmy koszty życia w Polsce i w Hiszpanii. Otóż tak, jeżeli chodzi o mieszkanie w Polsce czy w Hiszpanii, no to żeby sobie coś wynająć i tu,
trzeba poświęcić około 2000 zł miesięcznie. Oczywiście to się bardzo waha, bo gdzieś daleko na prowincji znajdziecie coś tańszego, a w bardzo ładnej lokalizacji znajdziecie droższego, ale średnio tak 2000 na dom czy mieszkanie jakieś dla rodziny trzeba przeznaczyć i tu, i tu. Ceny wynajmu domów w Hiszpanii są bardzo tanie, ponieważ tutaj mają takie dziwne prawo, które pozwala ludziom się władować do Twojego domu, który nie jest zamieszkały, i mieszkać w nim. I dlatego oni zdecydowanie bardziej wolą wynająć taki ładny dom za 500 euro miesięcznie, niż żeby on stał pusty i ryzykować, że jakiś okupados im się właduje i będzie w tym ich domu koczował za darmo. Dlatego wynajem jest stosunkowo tani, ale nie jest prosty, bo oni są bardzo ostrożni, więc dobrze jest mieć jakieś polecenie. Samemu tak z ulicy bardzo ciężko jest wynająć nieruchomość w Hiszpanii. Jeżeli chodzi o utrzymanie domu, czyli media, prąd, gaz, woda, internet. Internet cena porównywalna, prąd tańszy, około 30% w Hiszpanii tańszy jest prąd niż w Polsce. Gaz zero, tu nie ma w ogóle praktycznie gazu ziemnego, bo nie jest też w ogóle potrzebny. Więc jak w Polsce płacicie 1000 zł miesięcznie za gaz, żeby ugrzewać swój dom, tak tutaj ten problem zupełnie Wam znika. Jeżeli jest Wam zimno, to albo palicie sobie drewnem, które jest trochę droższe niż w Polsce, ale to jest tylko takie dogrzewanie domu, no bo w nocy temperatura spada do 5 stopni, w dzień jest 15-20, więc rano można sobie trochę zapalić. Ja kupiłem na całą zimę w Hiszpanii metr drewna, wydałem na ten cel 600 zł i to mi zupełnie wystarcza na 3 miesiące, żeby naprawdę palić sobie tak. Pół dnia mogę palić i spokojnie mi to wystarcza. Więc to jest kwestia ogrzewania. Woda jest zwykle w Hiszpanii darmowa i śmieci również są bezpłatne, więc zostaje właśnie prąd, który jest tańszy, internet, który jest w podobnej cenie. Więc media są znacznie tańsze niż w Polsce, podsumowując. Jeżeli chodzi o żywność, no bo pewnie powiecie, w Hiszpanii drogie jedzenie. No absolutnie nie. W Hiszpanii jedzenie jest zupełnie porównywalne w cenach jak w Polsce. Totalnie można porównać ceny. Oczywiście niektóre produkty są droższe, niektóre tańsze, wiadomo, ale średnio koszyk taki zakupowy dla rodziny jest w tych samych pieniądzach, czyli tu i tu wydacie 2000 mniej więcej na jedzenie dla 4-osobowej rodziny. Natomiast w Hiszpanii jakość jedzenia jest znacznie lepsza. I to było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo w Polsce nie mamy złej żywności ciągle. Jest całkiem niezła jakość tej żywności. Natomiast w Hiszpanii, no kurde, już nie mówię o owocach, takich jak pomarańcze czy cytryny. No bo wiadomo, tu jest bliżej źródła, więc na przykład pomarańcze są fenomenalne w Hiszpanii. Ale też mięso. Dowiedziałem się, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, że Hiszpania jest największym konsumentem mięsa w Europie, jeżeli chodzi o konsumpcję mięsa na głowę. Jest daleko do przodu przed wszystkimi innymi krajami europejskimi. I rzeczywiście to się też wiąże z tym, że mięso w Hiszpanii jest przewspaniałej jakości. Po prostu ja byłem w szoku, jak praktycznie to samo mięso, które kupuję w Polsce i kupiłem tutaj, w smaku różnica kolosalna. Więc jeżeli lubicie mięso, bardzo polecam Hiszpanię. Jeżeli lubicie owoce morza, również bardzo polecam. Na przykład grillowany kalmar, po prostu no niebo w gębie. Takie coś tutaj na porządku dziennym, niezbyt drogie, można sobie swobodnie konsumować. Nawet w restauracjach nie jest jakoś bardzo drogo. I podobnie jak w Polsce jest. Jeżeli chodzi o jedzenie, naprawdę jest bardzo przyjemnie. Inne koszty. Benzyna. Benzyna jest jakieś 5-10% droższa, ale też zdarzają się stacje, na których benzyna jest tańsza niż w Polsce. Takie same obsługowe stacyjki, gdzie nie ma żadnej praktycznie właśnie ingerencji ludzkiej, więc największy koszt odpada i tam benzynę znalazłem nawet za 5 zł i 10 groszy. Najtańszą, jaką w Hiszpanii znalazłem na razie. Więc jak widzicie, poziom tutaj życia jest podobny jak w Polsce, jeżeli chodzi o wydatki. Jeżeli chodzi o zarobki, są też zbliżone do polskich. Hiszpania już nie jest przed nami daleko, jest na podobnym poziomie jak Polska, jeżeli chodzi o zarobki. Tutaj ludzie zarabiają, podobnie jak w Polsce, średnio jakieś 1,5 do 2 tysięcy złotych
1,5 do 2 tysięcy euro na miesiąc. Tylko że życie tutaj jest znacznie bardziej przyjemne, ponieważ nie ma tego strasznego śniegu i zimna, które zużywa samochody, które powoduje, że budynki szybciej znacznie niszczeją. Zima w Hiszpanii, a zima w Polsce to są dwa różne światy. Po prostu no, ciężko to porównać. Te porównanie finansowe, które Wam zrobiłem, to jest tylko taki element, który łatwo policzalny jest. Natomiast jeżeli chodzi o samo odczucie, to męczenie się w Polsce jest z tą zimą, natomiast w Hiszpanii jest przyjemność. Wychodzisz na zewnątrz, słoneczko wali Ci w gębę, aż się uśmiechasz, prawda? A jak wychodzisz w Polsce, wali Ci smogiem i wali Ci wiatrem ze śniegiem. To nie jest zbyt przyjemne. Tak jak wspomniałem Wam na początku, dużym dla mnie argumentem, żeby wyjechać do Hiszpanii, było to właśnie, że w Polsce nie jestem w stanie w zimie biegać. Jest smog, jest ślisko i bieganie jest praktycznie niemożliwe, jest bardzo, bardzo utrudnione. A teraz obiecane anegdoty, które Wam trochę pokażą, jak to naprawdę w tej Hiszpanii to życie wygląda. Wspomniałem Wam o tym, że nie polecam dużych miast. Pojechałem do Murcji zwiedzić sobie i zaparkowałem samochód blisko centrum miasta. Kręciła się tam obok tego samochodu od razu taka grupka ludzi ewidentnie pochodzących z Afryki. No i ja zostawiłem ten samochód, zamknąłem go i poszedłem do sklepu. Ale przed wejściem do sklepu zaczepił mnie Hiszpan i powiedział mi: słuchaj, przeparkuj sobie samochód w jakieś miejsce inne, strzeżone, bo oni za chwilę rozbiją Ci szybę i obrabują Ci samochód. Nie wiem, czy to na 100% by się wydarzyło, natomiast rzeczywiście, jak zaobserwowałem ich zachowanie, było podejrzane, więc zrobiłem tak, jak ten Hiszpan mi radził. Więc niestety duże miasta mają problem z dużą ilością przybyszów spoza Hiszpanii. Druga anegdota, restauracja w Hiszpanii. Idziemy do restauracji, przede wszystkim oczywiście zajadać owoce morza. Hiszpanie, którzy nas obsługują, z uznaniem widzą, że staram się do nich mówić po hiszpańsku. No i obsługują nas bardzo miło, sympatycznie. Starają się nam polecać jakieś tam dania. My te dania zachwalamy, bo naprawdę przepyszne jedzenie. Te grillowane ośmiorniczki, kalmary, krewetki, bajka. Jak ktoś to lubi, to super. No i tak miło spędzamy sobie tam czas. Wreszcie przychodzi czas rozstania. Hiszpanie pytają się, czy nie chcielibyśmy na koniec napić się jakiegoś mocnego trunku. Bo rzeczywiście wcześniej wyszło, że jesteśmy z Polski. I to nie jest, że chcą nas coś sprzedać, po prostu chcą nas poczęstować jakimś mocniejszym trunkiem. Więc no oczywiście, no jasno, nie napijemy się z Wami, Wy nie się napijemy. Wypiliśmy po szocie, po drugim. Bardzo dobre, bardzo dobre. Akurat piłem taką wódkę z winogronu. Pyszna. I kończy się tym, że wyciągam z bagażnika żubrówkę, bo zawsze mam żubrówkę, jak jestem poza Polską. Żubrówka to jest najlepsze, co można mieć, podarować ludziom tutaj. Tutaj, na Bałkanach, gdziekolwiek. Wyciągam z bagażnika żubrówkę, wręczam im tą żubrówkę, mówię: napijcie się wszyscy, było nam bardzo miło, Wasza obsługa jest super, jedzenie wspaniałe, dziękujemy. I jest super i żegnamy się normalnie jak przyjaciele. I to jest ten przykład właśnie mówiący o tym, jak bardzo Hiszpanie doceniają to, że ktoś próbuje z nimi rozmawiać po ich szemu, po tym hiszpańsku, który jest językiem bardzo łatwym. Ja hiszpańskiego uczę się powiedzmy rok i w tym roku już mam taki challenge, że ani razu nie próbuję w rozmowie wejść na angielski. Tylko staram się cisnąć do końca po hiszpańsku i ani razu się jeszcze nie złamałem, nie przeszedłem na angielski. Udało mi się wszystkie rozmowy sfinalizować w języku hiszpańskim, więc to pokazuje też, jak ten język nie jest skomplikowany, a oni jak widzą, że Ty próbujesz, to też pomagają Ci i da się z nimi dogadać. Polecam Hiszpanię, szczególnie zimą, bo w lecie to nie jest miejsce do życia. 40 stopni, absolutnie. Natomiast w zimie bajka.